Witam serdecznie na warsztacie u Białego. Dzisiaj ciekawa historia warsztatowa, ciekawostka artystyczna. Myślę, że komuś to zapewne pomoże, bo trudny przypadek. Toyota Avensis, jak widać, z 2004 roku, T25 model. Lała się woda do bagażnika. Już przełączam kamerkę na przednią. Już pokazuję to autko. I tak, tutaj w bagażniku, w prawej części bagażnika, z nad lampy, mniej więcej w tym miejscu, tam z góry ciekła woda do bagażnika. Zalewało samochód, generalnie samochód cały zawilgocony, szyby parują, w bagażniku woda, te gąbki, to wszystko mokre. No i tak, kolega, który mi przyprowadził to auto, żeby to zdiagnozować, powiedział, że czytał gdzieś, że cieknie lampami. No i co? Kolega wszedł do bagażnika, żeby obserwować, skąd cieknie. Taka ciekawa tutaj była diagnostyka. Ja lałem wodę, laliśmy lampa, dach. Jak laliśmy na lampę, nic nie ciekło. Jak laliśmy na dach, ciekło. No i gdzie to może cieknąć? Generalnie sprawdziliśmy oczywiście te wszystkie połączenia przy klapie, uszczelki. Wszystko cacy. Tutaj gdzieś tam na mocowaniu teleskopów też cacy. Tu przy zamku uszczelka cała. Żadnej dziurki. Auto nigdy nie malowane. Widać, że całe w oryginale. W stanie naprawdę bardzo dobrym. Kilka lat w jednych rękach tego kolegi. Nic się z nim nie działo i lała się woda do bagażnika. Nic nie spawane, nic nie naciągane. Samochód 100% bezwypadkowy. Mierzyłem go sam osobiście miernikiem lakieru. No i ciekawostka, co tu się stało? Mam nadzieję, że to wyostrzy. Doszliśmy, lejąc tu naprawdę setki litrów wody. Że tutaj na łączeniu, jak kończy się ta listwa railingowa, tutaj na łączeniu blach po prostu, nie wiem, być może ten samochód pracuje, jakaś taka wada fabryczna. Przyświecę może jakoś trochę inaczej. I tutaj na łączeniu tych blach z prawej strony oczywiście będziemy to robić, uszczelniać z dwóch stron jakimś uszczelniaczem. Jak widać, takie mikropęknięcia i tak na pierwszy rzut oka to nawet nie widać, żeby to miało ochotę cieknąć, bo przecież woda tu od razu ścieka, czyli ma mało czasu, żeby tam wpłynąć w te szparki, ale jednak lało się w tym bagażniku, jak używaliśmy szlaufa i leliśmy te setki litrów wody, to tam namiętnie i czule lało się w tym bagażniku. Także sprawdzajcie w Toyotkach takie miejsca, bo to naprawdę ciężko było znaleźć. Sporo trzeba było się napocić, żeby znaleźć te tutaj pęknięcia i żeby to zdiagnozować, nie? To teraz w kamerze to widać bardzo, a tak oczami na żywo to no prawie tego nie widać, nie? A woda się leje właśnie tym miejscem, ścieka tu sobie do dołu, ścieka sobie tam z góry do dołu i leje się tutaj właśnie z tego miejsca na dół. A tak to wygląda po wyskrobaniu starej mastyki. Szczelina między blachami to kilka milimetrów i prawdopodobnie tędy woda dostawała się do wnętrza samochodu. Przyświecę jeszcze inaczej. No, szczelina ma w tym najszerszym miejscu kilka milimetrów nawet. O, teraz chyba widać w miarę dobrze. Toyotka wróciła na kontrolę szczelności, nic nie cieknie, wszystko dobrze. Także naprawa skończona. Na wiosnę pomalujemy to do końca, bo teraz jest zbyt mokro, zbyt wilgotno, deszcz cały czas pada. Także taka była właśnie ustereczka. I z drugiej strony też tutaj w tym rogu są minimalne pęknięcia, też będziemy to robić. Na razie nie cieknie, ale trzeba to zabezpieczyć na przyszłość. Na dół. Mam nadzieję, że komuś to pomoże, taka ciekawostka artystyczna. Kilka godzin zajęło zdiagnozowanie tego, mam nadzieję, że komuś to pomoże. Sprawdzajcie.
bo to może być właśnie problemem. Pozdrawiam, cześć. A i taka jeszcze ciekawostka artystyczna odnośnie uszczelniania tej Toyoty. Kilka dni po naprawie Toyoty patrzę, a u mnie w Pajero, tam na wycieraczce w środku, bo wymieniłem wycieraczki na gumowe, zaczęła zbierać się woda i co się okazało po długiej diagnostyce, że szyba była źle wklejona i głównie tą częścią, tu tym narożnikiem, to jest taka doklejka z takiej uszczelki. Źle to było w ogóle włożone, źle to było wklejone, było za mało kleju i szyba się rozszczelniła. Woda leciała tu jakoś słupkami, tymi sterownikami, deską, leciała tam na wycieraczkę na dół i generalnie musiałem szybę całą od środka rozebrać słupki i całą od środka poliuretanem, to akurat zrobiłem poliuretanem, czyli takim, można powiedzieć, klejem do szyb. Uszczelniłem to, no i spokój, jest spokój, nie pociekła ani kropelka, także no ale najważniejsza jest diagnostyka, diagnoza, gdzie cieknie. Jeżeli widzicie, gdzie cieknie, to można to zrobić, uszczelnić, ale wiadomo, najgorzej jest znaleźć to miejsce. U mnie było właśnie w górnym prawym rogu szyby. Pozdrawiam, zapraszam do innych moich filmów, lajkowania, subskrypcji. Do zobaczenia, hej! Bam.